Do remontu zabrałam się pod koniec sierpnia. Dopiero wtedy mentalnie nastawiłam się na bajzel. Teraz żałuję, że nie trochę wcześniej, ale zacznijmy od początku. No to zaczynamy. Zachciało mi się remontu. Niech będzie. Miałam już dość mówienia, że mogę zrobić remont tylko wtedy, kiedy pomoże mi mężczyzna. Bo ja się nie znam, bo ja jestem za słaba. I miałam dość czekania na pomoc ze strony mężczyzn. Więc wzięłam się za to sama. Zaplanowałam, obliczyłam. Przeglądałam internet, czytając chyba ponad 500 artykułów o budowlance. I nie jestem ekspertem. Ale na pewno też nie jestem zielona. Już nie. A poza tym, skąd mam wiedzieć, że nie potrafię przeprowadzić remontu, skoro nigdy tego nie robiłam? Najlepiej chyba się przekonać. Po prostu spróbować i dać sobie prawo do błędów. Niestety nie jest u nas w Polsce rozpowszechnione prawo do błędu. Najśmieszniejsze jest to, że najwięcej zrobiłam w 4 ostatnie dni sierpnia. Montuję ten film w listopadzie. Niestety szkoła, praca nie pozwala mi dokończyć remontu. Więc 4 intensywne dni przyniosły więcej efektów niż 3 miesiące do listopada. A najgorsze chyba było przygotowanie płytek i łazienki, czyszczenie. Przeorganizowanie pracy, kiedy okazało się, że kolejność, jaką sobie założyłam, może okazać się bardziej pracochłonna. I trzeba będzie robić 2 razy te same rzeczy. Więc musiałam zmienić kolejność czynności. Zdecydowanie najgorsze było czyszczenie osadu z kamienia.
Na szczęście remont nie przeszkodził mi w tym, by obserwować świat, jak się zmienia, jak nadchodzi jesień. Tylu nowych rzeczy nauczyłam się dzięki temu remontowi. Na przykład jak zdziera się fugi, że są do tego specjalne preparaty ułatwiające. Ale najwięcej dowiedziałam się o sobie. Ile potrafię zrobić, że potrafię znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji, że sobie poradzę. Najbardziej umęczyłam się odkręcaniem umywalki. Nie mogąc liczyć na pomoc, postanowiłam sama ją odkręcić od ściany. Obejrzałam 10 filmików, jak się to robi. Zabrałam się do pracy. I choć kosztowało mnie to maksymalną ilość siły, to satysfakcja była jeszcze większa. Chyba jeszcze nigdy nie trzęsły mi się tak ręce, nogi. Doszłam też do wniosku, że owszem, dam sobie radę z odkręceniem umywalki. Jednak dużo łatwiej i prościej byłoby mieć dodatkowe 2 ręce do pomocy. Tylko czy wtedy miałabym taką satysfakcję, że potrafię? Teraz już mam, więc o pomoc będę prosić częściej. Bo wiem, że potrafię. Że to nie jest zbyt skomplikowane, by kobieta nie mogła tego ogarnąć. Myślałam, że pójdzie mi trochę szybciej. Ale niestety. Na razie wyczyściłam łazienkę, przynajmniej jedną część.
Muszę jeszcze zadrzeć silikon i zaszpachlować otwory po śrubach. Nie wiem, czy wszyscy przeprowadzający remont tak mają, ale mam wrażenie, że wszystko idzie jak... Nie wiem, wszystko jest okupione tak wielkim zmęczeniem. Jestem tak śpiąca i wszystko mnie boli, nawet najmniejsze mięśnie śródręczu. To jest niesamowite, że można być tak zmęczonym. Mam nadzieję, że mi się uda i już niedługo będę mogła się cieszyć łazienką, którą sobie wymarzyłam. No to co, do roboty. No i skończyło się rumakowanie z remontem. Rozpoczęła się akcja oszczędzania wody, bo jest bardzo mało wody w studni. U nas w ogóle jest problem z wodą. No i remont trzeba odłożyć w czasie. Naprawdę nie wiem, jak sobie poradzę z takim bałaganem dłużej, ale no, jest wyższa konieczność. Co zrobić? Może to i dobrze, może zdążymy wszystko przesunąć. Z powodu suszy i wyschniętej studni remont przerwałam 2 razy. Ale dzięki temu miałam czas, żeby przemyśleć, przeliczyć jeszcze raz. A dodatkowo, żeby trochę odpocząć psychicznie i emocjonalnie. Zdzieranie silikonu, czyszczenie, nakładanie gruntu okazało się być tak stresowującym zajęciem, że chętnie robiłabym to non-stop. Przy tych zajęciach interesuje Cię tylko to, żeby położyć równą warstwę. Nic więcej. A dodatkowo uruchamia się w mózgu tak nieprzeliczona ilość nowych połączeń, że podejrzewam, że mój mózg po prostu rozbłyskiwał z każdą nową informacją, jak coś zrobić. To tylko dlatego, że wykraczasz poza swoją dziedzinę. Próbujesz czegoś nowego.
źle sobie obliczyłam otwory na rury i krzywki i okazało się, że rozetki nie zakryją tak wielkiej dziury. Więc spróbuję to jakoś uratować. No cóż, człowiek uczy się pierwszy raz kładłam. Okej. Ale jestem z siebie zadowolona. Mam nadzieję, że już więcej wpadek nie będzie. Okej, jest dobrze. I przy tej okazji dowiedziałam się o sobie najwięcej, a właściwie jakie postępy zrobiłam na psychoterapii. Dawniej za taki błąd beształabym się równo. A dzisiaj po prostu znalazłam rozwiązanie. I błąd naprawiłam. Bez besztania się, bez mówienia sobie, po co się za to zabierałam, skoro nie umiem. I nie pozwoliłam też, żeby inni tak do mnie mówili. Remontu. Przygotowuję ściany i kafelki pod malowanie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wieczorem położę już pierwszą warstwę farby. Jutro może drugą i trzecią. I może w niedzielę będą jakby pierwsze efekty zmiany. A od poniedziałku może będę mogła się już kąpać w nowej łazience, jeżeli baterie przyjdą, które zamówiłam. Dużo roboty. Jestem wykończona fizycznie. Ale jak zobaczę efekt końcowy, to pewnie mi przejdzie. Cieszę się, że nie pozostałam obojętna na małe uśmiechy słońca i przyrody.
A później już temperatury podobno mocno jesienne, po 15 stopni. Więc cieszę się latem jeszcze. I ciepłem. I zaczął się deszcz jesienny, choć jeszcze letni, ale zwiastujący coraz chłodniejsze dni. I wreszcie przestałam bać się o studnię. Ale nie wiedziałam też, że wraz z deszczem przyjdzie potężny kryzys. Dzisiaj mam nadzieję, że trzecia warstwa i ostatnia. Już położyłam. Jeszcze tu i tutaj. Ale ja mam największy zjazd emocjonalny. Od jakiegoś, nie wiem, pół roku. I czuję się fatalnie. Więc mam nadzieję, że dzisiaj położę tę trzecią warstwę, ale to nie jest aż tak pewne. Więc pewnie będę płakać co 5 minut. Nie wiem. Wiem, że gdyby nie ten zjazd, to już w sensie dół, to już by to było pomalowane. Cóż, po prostu wiem, że jeden trigger nadal jest mocny i odpala stary system reagowania. Nie miałam takiej ochoty zniknąć. Naprawdę. No.
podobno płytki mają i malowanie płytek ma mi pomóc. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na razie jakoś tego nie czuję. Jest 1:30 w nocy. Właśnie skończyłam 3. warstwę farby nakładać na kafelki. Czy to pomogło na mojego doła? Może trochę. Ale czuję się, jakby mnie walec przejechał. Idę spać. A jutro też dużo załatwię. No może uda się już niezwykłą część zrobić.